Witam, Perkun. Analiza i typy na Eurojackpot w dniu 23 maja 2023 roku. Zanim zacznę analizę i typowanie, informacja dla osób pragnących poznać i nauczyć się mojej metody zagęszczonych pozycji liczb. W opisie tego filmu znajduje się link do strony w języku polskim lub angielskim z informacją, jak można uzyskać ode mnie materiały dotyczące metody zagęszczonych pozycji liczb na przykładzie loterii Eurojackpot. Tak więc zainteresowane osoby zapraszam. A teraz moje propozycje na dzisiejszy Eurojackpot. Zaczynam od spojrzenia na mapę losowań, a następnie przechodzę do tabeli pewniaków. W tabeli pewniaków aktualnie najmocniejszą liczbą jest liczba 49. Liczba to jest 16, następnie 12, 7 i 37. Liczby też sprawdzam na mapie losowań, ich sposób wchodzenia, szanse aktualne i porównuję to oczywiście z tabelą pewniaków. Tu oczywiście są inne odległości. Tak więc każdą z tych liczb indywidualnie oceniam i oczywiście wyniki zapisuję w notatniku. Kolejna metoda zagęszczonych pozycji liczb. Tutaj na dzień dobry już widać w zakresie 30 losowań, że liczba 12, która jest pewniakiem, również ma właściwe zagęszczenie, które może świadczyć o możliwości jej wystąpienia. Oczywiście też analizuję maksymalne zagęszczenia w każdym z zakresów. Zastanawiam się oczywiście, które z tych zagęszczeń mogą zamienić się na trafioną liczbę. Analizuję sposób graficzny wchodzenia liczb, czy to metodą schodową, czy to ze względu na odległości, czy też podobieństwa odległości. Także te wszystkie elementy w każdym z zakresów analizuję i próbuję dobrać takie liczby, które według mnie mają dzisiaj największe szanse. Każdy zakres ma specyficzne liczby, które mogą wystąpić chociażby ze względu na podobieństwa w poprzednim losowaniu, a dość często zdarza się, że pozycje o podobnym braku wylosowania pojawiają się dość seryjnie. Kwestia jest tylko oczywiście wyłowienia tych pozycji, no i oczywiście trafienia ich w danym losowaniu. Tak więc po analizie wszystkich zakresów sprawdzam oczywiście liczby, które już wpadły mi w oko na mapie losowań. I oczywiście wszystkie te liczby odnotowuję w notatniku pod każdym z zakresów indywidualnie. Przy każdej z liczb interesujących oczywiście stosuję własne skróty, które mają mi podpowiedzieć, która z danych liczb ma większą szansę w stosunku do innej. Także sobie dzielę liczby na gorące, zimne, mniej więcej oceniam szanse na wystąpienie w danej tabeli określonej ilości liczb i po kompletnej analizie typuję moje 10 dzisiaj najmocniejszych według mnie liczb. Są to liczby 4, 7, 12, 16, 17, 18, 34, 35, 42 i 49. W tej chwili przechodzę do liczb dodatkowych. Na podstawie mapy losowań liczb dodatkowych
Analizując poprzednie losowanie, czyli poprzednie liczby z poprzedniego losowania, sposoby wchodzenia liczb po tych liczbach w losowaniach historycznych, a także okoliczne liczby, tak jak liczba 4, która nie powtórzyła się pomimo dość sporego braku jej wystąpienia ostatnim razem. Tu jak widać liczba 4 ma taki specyficzny sposób wchodzenia, jeżeli się nie powtórzy, to wchodzi co drugie losowanie, więc jest tutaj pewna szansa, że w dniu dzisiejszym liczba 4 wystąpi jako pierwszy element, a drugą liczbą na podstawie też porównań jest liczba 9. Także moimi liczbami dodatkowymi w dniu dzisiejszym są liczby 4 i 9. Tak więc tak na dzisiaj wyglądają moje propozycje. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia.